3, 2, 1. Uwaga, robimy test. Podoba się raczej tylko 15-latkom. Sadzamy, zamykamy, nie zamyka się. Tutaj jest przypał, bo nie ma nic. Miasto nie czeka i Ty też nie musisz. Serdecznie zapraszam Cię na porównanie 4 skuterów chłodzonych powietrzem, czyli tanich w utrzymaniu, tanich w zakupie i prostych w budowie. Oczywiście rozmawiamy o pojemności 125, dzięki czemu osoby, które mają prawo jazdy minimum 3 lata, będą tymi skuterami mogły jeździć po prostu na kategorię B. Więc przed Wami Yamaha Razor, czyli cukierkowy minionek, Burgman 125, czyli tania propozycja od Suzuki, Keeway Vieste 125, czyli produkt chiński i Kymco Skytown 125, czyli skuter tajwański. Serdecznie zapraszam Was na ten materiał. Zanim wystartujemy z porównaniem, najpierw powinniśmy zastanowić się, dlaczego porównujemy w naszym klimacie akurat skutery chłodzone powietrzem, a nie na przykład te bardziej popularne chyba chłodzone cieczą. Takie rozwiązanie ma kilka plusów. Po pierwsze, tańsze w produkcji. Po drugie, lżejsze, czyli bardziej manewrowe. Po trzecie, tańsze w eksploatacji. Po czwarte, mniej usterkowe ze względu na to, że brakuje jednego komponentu, wszystkich wężyków, dzięki czemu nic się po drodze nie rozszczelni. Żeby była jasność, nie są to tylko same plusy, są również minusy. Są trochę słabsze jednak, czyli tych koni mają mniej niż ich odpowiednicy chłodzeni cieczą. W związku z tym, że te silniki są chłodzone powietrzem, są nieco głośniejsze niż ich odpowiednicy chłodzeni cieczą. Zanim przejdziemy do poważnego testu, zerknijmy w takim razie, jak te skutery sprzedają się w największych rynkach europejskich. Jeśli gdzieś brakuje danych, to znaczy, że model nie występuje na danym rynku lub nie posiadamy danych. Koń jaki jest, każdy widzi, każdy styl oceni samodzielnie, ale nie możemy pominąć tego bardzo ważnego elementu każdego testu i porównania. Dlatego przejdziemy po wszystkich sprzętach i pokażemy Wam, jak są spasowane plastiki i jak ogólnie wyglądają te skutery przy pierwszym styku się z naszymi dłońmi. Dobra, zaczynamy w takim razie od Yamahy. Jeśli chodzi o styl, nazwałbym go bardziej latami 90. Spodoba się raczej tylko 15-latkom, no bo 15-latkowie przecież mają już swój styl. Motocykl najlżejszy z całego zestawienia, bo ważący 99 kg. Zobaczcie, kierunki. Widać, że japońska czwórka korzysta z tych samych dostawców. Ostatnio testowanym Vulcanie były dokładnie te same kierunki na gumie. Zobaczcie, że nie są w bryle motocykla, tylko są dołożone zupełnie oddzielnie. Kolor najbardziej śmiały ze wszystkich. Tutaj niestety była obcierka, motocykl jest wypożyczony z wypożyczalni na to nagranie, więc nie chcemy stawiać Yamahy w złym świetle, po prostu taki motocykl dostaliśmy. Kierunki z tyłu wyglądają dokładnie tak samo, możecie powoli za mną przejść, żeby sobie to zobaczyć. Również są to takie uszy Shreka. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ten plastik. Podejdźmy teraz do kokpitu, żeby zobaczyć spasowanie plastików. Nic nie trzeszczy, wszystko widać, że jest dosyć dobrze, mocno przykręcone. Szybka tutaj w tym skuterze jest dodana chyba tylko i wyłącznie po to, żeby zakryć to, co dzieje się tutaj. Na pewno nie pełni żadnej roli związanej z odganianiem wiatru, bo przecież na wszystkich tych skuterach przejechałem po kilkadziesiąt kilometrów i tutaj jest to tylko ozdoba. Żeby dodać nieco infantylności, producent postanowił dodać Y, który chyba ma symbolizować pierwszą nazwę marki, czyli Yamaha. To jest coś, co się świeci na stałe, jak jedziecie, więc starszym riderom raczej się nie spodoba. Światło zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy LEDowe. Suzuki najbardziej stonowane, używając głosu biznesowego, takiego z biur. Powiedziałbym, że jest to największy normik wśród tych motocykli, czyli nie wyróżnia się specjalnie niczym. Ta lampa z przodu bardzo podobna do starszych motocykli, do DL-a czy do Bandita z początku lat 2000. Plastiki bardzo dobrze spasowane, nic nie trzeszczy nigdzie, także jak tu podotykamy sobie,
to nic tam się tutaj nie ugnie i nie trzeszczy. Kierownica, zauważcie, jest zabudowana i w każdym dzisiejszym skuterze, który porównujemy, ta kierownica jest dokładnie w ten sam sposób zabudowana. Plastiki są całkiem niezłej jakości. Tutaj w tym przypadku no, są takie, bym powiedział, wrażliwe na te buty i na kopnięcia, bo umyliśmy motocykle do nagrania i tak te ślady już zostały. Zauważcie, że te dwa Japończyki mają dokładnie tego samego dostawcę przełączników. Zauważcie, jak wyglądają tutaj w Burgmanie i teraz jak zrobimy zbliżenie na to, co jest w Yamahce, są dokładnie takie same. Żeby podsumować nieco styl tych dwóch sprzętów, to warto powiedzieć, że są to japońskie skutery, ale produkowane w Indiach i wytanione na maksa. W dalszej części materiału przejdziemy do tego i pokażę Wam, na których elementach ci japońscy giganci motocyklowej motoryzacji zaoszczędzili. Teraz chiński Kiwei. Kilka słów o historii tych skuterów, dlatego że nie każdy z Was na pewno zna tą markę. Od 26 lat jest dostępna na rynku i co ciekawe, od razu swoją siedzibę główną założyła w Budapeszcie na Węgrzech i zajęła się tylko i wyłącznie produkcją skuterów oferowanych na rynek europejski. A wracając do tego, o czym mamy rozmawiać, czyli o stylu, to zauważcie, że w przypadku tego skutera jest ten styl nieco bardziej transformerski i nowoczesny. Mamy tutaj pod światłami no coś, co ma chyba jakiś karbon nam imitować. Oczywiście jest to plastik, całkiem nieźle spasowane, więc tutaj nic nie trzeszczy. Kierunki są wbudowane w bryłę, więc wygląda to już zdecydowanie nowocześniej. Warto zauważyć, że jako jedyny skuter w stawce ma regulowaną przednią szybę, która w dodatku działa i nie jest tylko ozdobą, czyli ten wiatr do okolic 90 km na godzinę, z którą podróżujecie, odgania. Teraz jak podejdziemy do kierownicy, żeby sprawdzić jakość spasowania tych wszystkich plastików, to okaże się, że jest tak samo dobra jak w przypadku pozostałych japońskich motocykli, które sobie w tym materiale już podotykaliśmy. Wszędzie wygląda to naprawdę nieźle. Jakbym to otworzył, też byście się o tym przekonali. Także jak widzicie, jakość spasowania tych plastików nie jest gorsza niż w japońskiej konkurencji. Idziemy teraz, uwaga, do tajwańskiego, czyli Kymco Skytown 125. Kilka słów o samym Kymco. To producent z 60-letnim doświadczeniem w produkcji skuterów. Ten omawiany tutaj Skytown 125 jest, jeśli chodzi o obszerność, największy ze wszystkich tych skuterów. Jako ciekawostkę warto dodać, że Skytown 125 jako jedyny z całej palety skuterów, które dzisiaj sprawdzamy, ma głośne kierunki. Głośne, czyli takie, które wydają dźwięk trochę jak w samochodzie. Oczywiście, jeżeli będziecie podróżować nim po zatłoczonej azjatyckiej stolicy, to i takich nie usłyszycie, ale podróżując po małym polskim miasteczku na pewno tak, co będzie miało wpływ na Wasze bezpieczeństwo, bo jednak jak jedziemy, to często nie wyłączamy, a tutaj będziemy to słyszeli. Przymierzyliśmy się również do każdego skutera we dwóch, czyli jeden szczupły facet o rozmiarze 182 cm i jeden postawny facet o rozmiarze 198 cm. Ocencie samodzielnie, jak to wygląda. Zawieszenie i prowadzenie to jest pierwszy element, na którym widać dużą różnicę, jeśli chodzi o jakość. Pierwsze dwa skutery to Tajwańczyk i Chińczyk. Zauważcie, że amortyzatory są zarówno po lewej stronie, jak i po prawej. To mamy Kymco Skytown, a tutaj mamy Kiwei Viestę. Zobaczcie, z obu stron mamy to dostępne, a tutaj w Suzuki Burgmanie zauważcie, że już tylko po lewej stronie, tak ładnie zresztą przykitrany. I tutaj w Yamahce również jest tylko jedna sztuka. Jeżeli mamy dwie sprężyny, dwa amortyzatory, to zdecydowanie lepiej będzie się jeździło cięższym bajkerom, dlatego że wtedy mamy lepsze tłumienie. Dla osób, które są nieco lżejsze, może nie będzie aż takiej dużej różnicy. To jest drugi element tych japońskich skuterów, który je potania w stosunku do tych produkowanych w Chinach i na Tajwanie. Pierwszym, przypominam, była produkcja w Indiach. Yamaha. Koło z przodu 12, z tyłu 10. Suzuki z przodu koło 12, z tyłu 12. Kiwei z przodu koło 13, z tyłu 13 i kamera teraz jest na Kymco, gdzie mamy koło 14 z przodu i 13 z tyłu. I można by rzec, i co z tego, że te koła są większe czy mniejsze? Moi drodzy, ma to ogromne znaczenie
W prowadzeniu mógłbym to porównać, malutkie kółeczka do tego, jakie są w hulajnodze. Czy pokonując przeszkody na hulajnodze jest bezpiecznie? No właśnie, nie jest bezpiecznie, więc im koła są mniejsze, tym się lepiej manewruje między samochodami, ale im są większe, tym jest bezpieczniej i stabilniej przy dużych prędkościach. Więc fizyki, mój drogi, nie oszukasz. W tym skuterze, w którym są największe koła, najlepiej jeździ się w dalsze trasy, trochę słabiej się manewruje. W tym, którym są nieco mniejsze, jest to wyważone, taki powiedziałbym środek. Tutaj mamy 12 i 12, czyli bardziej już do miasta, malutkie kółeczka. No i tutaj w Yamaszce 12 i 10, to słuchajcie, ten tył to, tak jak już wspomniałem, zresztą w tym materiale można byłoby go porównać do hulajnogi. Nawet jak się na nim siedzi, to kierownicą skręca się trochę w ten sposób, co jest oczywiście bardzo dobre i świetnie manewruje się między samochodami. Ale dalej już raczej nie pojedziecie w komforcie. I żeby była jasność, wszystkim można zrobić wszystko. Tylko po co to robić, skoro można kupić coś, co jest wygodne zarówno tu, jak i tu. Chciałbym też zwrócić się do Ciebie, moja droga, nie tylko mój drogi, dlatego że kobiety również są zainteresowane tego typu sprzętem. A teraz nie bez powodu był najazd na mojego brudnego buta i stopnie. I najpierw zajmiemy się Skytownem 125. Słuchajcie, jak tu się siedzi? Jeśli chodzi o stopnie do jazdy w mieście, to ich wielkość jest odpowiednia. Ja mam rozmiar nogi 42, czyli dosyć małą stopę i w ten sposób siedzi się bardzo wygodnie. Natomiast jeżeli chcemy używać tych stopni do jazdy poza miastem, to już jest trochę gorzej. Zobaczcie, mały rozmiar nogi 42, a i tak muszę lekko tą nogę wyciągnąć czy przechylić na prawą stronę, więc jeżeli macie rozmiar buta 49, to nie ma absolutnie szans, żebyście tą nogę na tym stopniu zmieścili. Będziecie trochę na małysza jechać, czyli w stylu V. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po No po prostu tak będzie i już, chyba że macie mikre stópki nikczemnego rozmiaru, takie jak moje. Dobra, idziemy w takim razie do QA. W QA za to jest zupełnie odwrotnie, czyli na tych stopniach, na których trzymacie nogi do jazdy po mieście, no one są na tyle małe, że ciężko nawet moją małą stópkę tutaj zmieścić, trzeba mieć nogi do środka. No nie jest to najbardziej męska pozycja na świecie, natomiast te tutaj do jazdy poza miastem są bardzo duże i zmieścicie się nawet z rozmiarem nogi 50. Jesteśmy na Suzuki Burgmanie 125 i tutaj przepastność, zarówno jednej, jak i drugiej pozycji. Bez problemu noga do tyłu i do przodu. Na tych stopnicach, na których trzymamy nogi do jazdy po mieście i na tych, na których jedziemy dalej, zmieści się tu, zobaczcie, każdy rozmiar nogi. Także jeżeli jesteście wielcy, najwięksi, macie dużo wzrostu i jesteście obszerni, wielką macie nogę, to tutaj będzie Wam po prostu najwygodniej dobrać pozycję. Jesteśmy na Yamaszce, no i tu słuchajcie, jest przypał trochę, bo jest tylko pozioma podłoga i możecie sobie te nogi do jazdy po mieście ustalić jak chcecie, ale niestety ze względu na wytanienie zabrakło podestu do trzymania nóg w dalszej trasie, ale podejdźcie bliżej i zobaczcie, jak to wygląda. Stylistycznie dodano tutaj coś takiego, żeby oszukać trochę to, że tego nie ma. No nóg tutaj za bardzo postawić nie można, ale podobno, jeżeli jedziecie w deszczu, to osłania nogi przed zalaniem, więc uznajmy, że jest to jakiś plus, natomiast ten skuter raczej do jazdy po mieście. A teraz zabieramy testowane skutery na pętlę naszego toru Motorland Ring. Sprawdzimy, który z nich jest najszybszy. Pętla to ring dookoła naszego salonu. Teren jest prywatny, więc nie obowiązują tu przepisy ruchu drogowego, ale dla bezpieczeństwa założę całe motocyklowe opakowanie. Żeby było uczciwie, wszystkie skutery będę testował sam. A start, słuchajcie, jest tutaj, gdzie brzoza. Nie ten redaktor brzoza z Moto Voyagera, tu gdzie jest drzewo brzoza. Stąd startujemy. 3, 2, 1.
Poszło. Yamaha mimo najmniejszej wagi i dobrych hamulców poza podium. Burgman sprawiał wrażenie szybszego. Wieste najcięższe i sprawiało wrażenie wolniejszego, ale niewiele zabrakło do złota. Skytown zdecydowanie najbardziej żwawy i to było czuć podczas okrążenia. Pierwsze i ostatnie miejsce dzieli prawie 4 sekundy. To przepaść, jak na tak krótkim odcinku. Teraz sprawdzimy pojemność kufrów pod bagażnikami i zobaczymy czego, ile, gdzie się zmieści, a naszym pacjentem do wkładania będzie ten piękny karbonowy kask. Mamy wszystko pootwierane, więc oszczędzimy Wam tego, jak się to robi. Kaberk wsadzony, nie zamyka się. Czyli kasku tu nie przewieziemy. Burgman. Wsadzamy, zamykamy, nie zamyka się. Idziemy teraz do Kiweya. Wsadzamy kask, nie zamyka się. O, tu taka słabsza trochę sprężyna. Uwaga, tutaj wygląda jakby się chciało zamknąć. Aj! Jest! Nikt nie ucierpiał, ale kask został zamknięty. A żeby tego wszystkiego było jeszcze więcej, to mamy tutaj w standardzie, bez dopłacania, kufer, który, uwaga, otwiera się za pomocą tego samego kluczyka, za pomocą którego odpalamy motocykl. Także nie jest to gadżet dołożony przez importera czy dealera, tylko coś, co Kymco przemyślało. Pokażemy Wam jeszcze kanapy, nie będziemy oceniać, która jest najwygodniejsza, dlatego że co jeździec, to inne zdanie. I tutaj nawet jak dokonywaliśmy tego testu, to każdy powiedział, że pasuje mu co innego. Kanapa w Skytownie z bardzo małym takim podparciem lędźwiowym, trochę do tyłu się zjeżdża przy mniejszym wzroście. Teraz idziemy do Wieste. Mi osobiście najbardziej odpowiada ta kanapa. Ten motocykl jest, skuter jest trochę mniejszy objętościowo i mój tyłek idealnie się tu zatrzymuje. Trochę lepszy gumowany materiał. Mamy tutaj całkiem ładne przeszycie. Teraz jak pójdziemy do Suzuki, no to tu jest bardzo szeroka ta kanapa. Ta kropeczka tutaj taka imitująca skórę trochę mniejsza, natomiast wyraźnie słabo ten odcinek lędźwiowy będzie tu wspierany, natomiast tył kanapy jest bardzo szeroki i we dwójkę na pewno będzie się jeździło bardzo dobrze. Mógłbym powiedzieć, że kanapa w Yamaszce jest bardzo podobna do tej z Suzuki, szeroka i dla pasażera, i dla kierownika z jednym ładnym przeszyciem. Wszystkie te kanapy to nie jest skóra, to wszystko jest materiał taki gumowany, żeby łatwo było utrzymać go w czystości i bez problemu psikać na niego płynem z myjni. Dobra, bagaż zapakowaliśmy, to teraz nalejemy paliwka. I jak to zrobić? Uwaga, w Yamaszce trzeba otworzyć klapę i dopiero tutaj macie zbiornik paliwa. Dokładnie ta sama sytuacja w drugim Japończyku, czyli w Burgmanie. Najpierw otwieramy klapę, a potem... Wierzę, że się da odkręcić. Da się, odkręcamy. W Tajwańczyku i Chińczyku zupełnie inna sytuacja. Możecie nalać paliwo bez schodzenia z tego skutera, więc nie trzeba specjalnie do tego odpalać kanapy. Tak samo tu i tak samo tutaj w Kymco. Teraz zajmiemy się wyświetlaczami. Pierwszy skuter od lewej, czyli Yamaha Razor. Jak widzicie, wyświetlacz z lat 90. Tak jak już wielokrotnie w każdym teście podkreślałem, to co się wyświetla trochę jak w grze. Dość duże te elementy tutaj do kasowania kilometrów, taki SpongeBob, wszystko zabawkowe, cukierkowe i widać, że nieco z poprzedniej epoki. Za wielu informacji tutaj nie ma, mamy obroty, licznik przejechanych kilometrów, to ile jedziemy i oczywiście to ile nam zostało paliwka. No i to tyle, bardzo prosty wyświetlacz. No i teraz wyświetlacz z Suzuki z zewnątrz wygląda trochę jak jakaś nawigacja. Też bez przesady, lata 2000, ale tutaj muszę przyznać, że jest już stylowo. Sporo rzeczy się nam tutaj wyświetla po lewej i po prawej. O, mamy jakiegoś sportowca też, który nam tu hałasuje. I w tym wyświetlaczu mamy tak, godzinę, kilometry,
takie bardzo wyeksponowane, żebyśmy wiedzieli, że nie przekraczamy 50 na godzinę w mieście, jak jedziemy. Co ciekawe, ten wyświetlacz jako jedyny pokazuje stopień rozgrzania silnika, co jest bardzo dziwne w skuterze czy w silniku chłodzonym powietrzem i mamy tą podziałkę tutaj. W żadnym z pozostałych skuterów, które dzisiaj oceniamy, takiego czegoś nie ma. I w tym jako jedynym mamy również spalanie litrów na 100 km. Wolałbym czasami nie widzieć, jak wygląda ta liczba, bo jeżeli mamy pełną manetę odkręconą, to wierzcie mi, że czasami pokazuje się tutaj liczba dwucyfrowa. Oczywiście każdy z tych skuterów pali w okolicach 2-3 litrów, więc to jest tylko takie spalanie chwilowe, ale warto to podkreślić. Keyway jako jedyny ma system bezkluczykowy, więc nie ma typowego grota. Żeby go uruchomić, należy tą otwartą kłódeczkę nacisnąć, wtedy podświetli nam się ten guziczek, przekręcamy tak, no i rozświetla nam się, uwaga, piękny, kolorowy wyświetlacz. O, kierunek mamy jeszcze włączony. Piękny, kolorowy wyświetlacz z dość dużą ilością danych, z przejechanymi kilometrami, z godziną, uwaga, z datą. Jeżeli jesteście tacy zalatani w swojej robocie, że nie pamiętacie, jaki jest dzień, to jedziecie rano, to będziecie mogli sobie to zweryfikować. Ten wyświetlacz, uwaga, jest dotykowy nawet w jednym miejscu. Tutaj są dwa guziczki, gdzie możecie przekręcać licznik wycieczki i licznik odometer, czyli wszystkich przejechanych kilometrów. No i został nam Skytown. Tutaj kontrolki mamy kolorowe, ładnie nam to wszystko rozbłyskuje. Główna uwaga skupiona na kilometrach na godzinę. Po prawej stronie macie licznik przejechanych kilometrów. Tutaj też mamy już rezerwę, czyli tak jeździliśmy, aż że wyjeździliśmy wszystko. No i po lewej stronie godzina oraz obroty. Tylko proste rzeczy możemy tutaj skasować i zmienić godzinę, więc bardzo prosto, ale trzeba powiedzieć, że dość czytelnie. Dobra, teraz popatrzymy, jakie mamy jeszcze możliwości schowania rzeczy, naładowania telefonów, jakie mamy schowki i zaczynamy od zwycięzcy miejsca bagażowego, czyli od Skytowna 125. I tutaj, słuchajcie, mamy dwa takie otworki. Pierwszy jest odetkany i zauważcie, że tutaj mamy gniazdo ładowania USB-A i USB-C, więc możemy ten telefon tu wślizgnąć i ładować. Po drugiej stronie na psztryczek mamy otwierany schowek i uwaga, mamy tutaj kabel do ładowania akumulatora. I jest to bardzo istotne, bo w żadnym innym sprzęcie tego nie ma. Więc bardzo wygodnie, bez odkręcania kanapy, otwierania, wyjmowania akumulatora jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście tutaj mamy miejsce na schowania jeszcze jakiejś małej pierdoły. Dobra, zamknęło się. Uff! Lecimy w takim razie do Fiesty. I teraz tak, tutaj mamy taką małą gumeczkę i spod tej gumeczki wyskakuje nam ładowanie USB-C. Po lewej stronie otwarty schowek, czyli samochody. Jakie samochody? Telefony możemy ładować i tutaj taka klapka, którą można otworzyć tylko i wyłącznie śrubokrętem, więc jest to wejście serwisowe na pewno do czegoś. Chodźmy teraz do Burgmana, zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Tutaj pokaźny schowek po prawej stronie, bez problemu jesteście w stanie tutaj zmieścić butelkę. Uwaga, robimy test. No i tak, żeby Wam pokazać, że to faktycznie działa, butelkę możecie sobie półlitrową wody wrzucić. A, to nie jest żadna reklama, to proszę o zabranie tego rekwizytu z nagrania. I uwaga, po lewej stronie mamy zamykany schowek, też jest przepastny, bez problemu wsadzicie tutaj klapki Waszej córki, albo żony, albo kochanki, w zależności od tego, kogo będziecie wozić tym skuterem. No i idziemy na sam koniec do Yamahy. No i słuchajcie, tutaj jest przypał, bo nie ma nic. Tak jak nie ma tych stopnic do jazdy poza miastem, tak samo tutaj nie ma żadnego schowka, więc bardzo mi przykro, ale nic tutaj nie zamontujecie. Biorąc pod uwagę, że jest najlżejszy i ma najmniejszy schowek, to nie jest to dobry sprzęt na zakupy do dużego dyskontu. No to jeszcze kilka słów o hamulcach, żeby dopełnić ten materiał. I teraz tak, wszystkie te skutery mają z przodu hamulce tarczowe. Jak one działają? Wszystkie naprawdę bardzo podobnie i w zależności od tego, ile ważycie, serio, w zależności od tego, ile ważycie, tak ten skuter będzie Wam hamował, także wszędzie jest bardzo podobnie. Ale jeśli miałbym wyłonić tego, który robi to najlepiej, to uwaga, jest to Yamaszka, waży 99 kg, jest po prostu najlżejsza. To nie jest kwestia związana z jakością komponentów, tylko po prostu mniejsza masa do wyhamowania powoduje, że ten hamulec jest po prostu najlepszy. Ale chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, czyli o trzeciej albo czwartej nawet z kolejności rzeczy, która powoduje, że te japońskie dwa skutery są tańsze niż Tajwańczyk i Chińczyk. Dlatego, że
w rzeczonym Tajwańczyku i Chińczyku z tyłu mamy tarczę. A tutaj w Suzuki i w Yamaszce mamy z tyłu bębny, czyli już bardzo archaiczne rozwiązanie. W zasadzie chyba z tego co mi wiadomo, korzysta z tego się już tylko w Azji. Na rynku europejskim naprawdę jest mało motocykli i sprzętów, które mają, czy pojazdów, kładów ATV, które z tyłu mają bęben. Słuchajcie, trochę na siłę próbowaliśmy znaleźć jakiś element, w którym Skytown ustępuje tym innym produkcjom. I wiecie co znaleźliśmy? Brakuje mu kopki jako jedynemu, więc jeżeli rozładuje Wam się akumulator, to trzeba pozostawić sprzęt. Ale to chyba jedyny minus. Każdy sprzęt wymaga serwisu i późniejszych napraw. Zerknijmy na ceny wybranych części zamiennych. Historie dotyczące braku ich dostępności można włożyć między bajki. Większość z nich jest dostępna od ręki w polskich magazynach. Jeśli potrzebujesz wnikliwiej to przeanalizować, to zatrzymaj film w tym momencie, a my kierujemy się do podsumowania. No i co, zwariowali ci Chińczycy i Tajwańczycy, że chcą za swoje skutery więcej niż ich japońska konkurencja? No jak sami widzicie, oczywiście nie. Wynika to z dużo lepszych podzespołów, lepszego zawieszenia i zastosowania dużo nowocześniejszych komponentów. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. To byłem ja, Maciek, a my teraz lecimy pojeździć, bo jest lipiec i zaraz na pewno zacznie padać deszcz. Do zobaczenia, zapraszam do oglądania innych odcinków na tym kanale.